Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem i montażem Sony Ericssona Elma J10 i 2. Zaczynamy. Ściągamy naszą tylną klapkę, baterię, kartę SIM, kartę pamięci, jeśli oczywiście są. Kolejnym krokiem będzie demontaż tej na samym dole tylnej mini obudowy. Podwadzamy ją najlepiej tutaj z tej strony. Przeciągamy delikatnie dłońmi i podwadzamy. Dość ciężko ją podwadzić, ale jak już złapiemy, to jeśli nam pierwszy tutaj zaczask puści, to później już jest naprawdę delikatnie, wszystko nam schodzi. Te zaczaski są bardzo mocne, więc troszkę nam tutaj będzie ciężko, a jeśli mamy taki cienki bardzo taką nakładkę plastikową, to nam będzie naprawdę bardzo prosto to ściągnąć. Teraz odkręcamy nasze wszystkie śrubki, jest ich aż 5. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Są to zwykłe śrubki krzyżakowe, więc takie sobie śrubokręt przyrzekujmy i odkręcamy je wszystkie. Jedna, i ostatnia śrubka. Teraz sobie je wyciągnijmy i odłóżmy w odpowiednie miejsce. I została ostatnia. W tym momencie, jeśli sobie już śrubki odkręciliśmy, to podwadzamy od samego dołu. Nie z tej strony, gdzie mamy aparacik, tylko od samego dołu. I idziemy do góry z tej strony właśnie, nie od aparatu, tylko z drugiej strony. I jedziemy po całą górę, delikatnie tutaj wbijając i odchylając, by nie uszkodzić naszej tutaj szybki, bo dobrze wiemy, że ta szybka jest bardzo czuła i delikatna właśnie na pęknięcia. Przejeżdżamy po całości, by nam się wszystkie zaczaski puściły. Teraz wjeżdżamy sobie pod klawisz. I tutaj zjeżdżamy na sam dół. I wbijamy się tutaj obok aparaciku. I cała nasza przednia obudowa fajnie odchodzi. I klawisz boczny ściszenia pogłaszania. Teraz w tym momencie podwadzamy naszą płytę główną wraz z wszystkimi podzespołami, ale nie z tej strony tutaj, bo możemy uszkodzić tasiemkę naszego aparatu, tylko właśnie z tej strony, z drugiej strony. Podwadzamy ją w takim miejscu, gdzie są zaczepy. Tu z samej góry widzę zaczep, więc od samej góry zacznijmy. I teraz widzimy, tak jak Wam wspominałem, tu jest tasiemka od aparatu w tym miejscu. I odpinamy ją i ściągamy tutaj cały ten tylny korpusik. Ja tego nie będę robił, ale już widzicie, że jest to naprawdę bardzo proste. Tylko uważajcie, by to właśnie demontować z tej strony, gdzie nie ma właśnie tego aparaciku, by nie uszkodzić właśnie naszej taśmy aparatu. Tu jeśli chcemy zdemontować nasz głośnik główny wraz z zasięgiem, tu w bardzo prosty sposób sobie tutaj odpinamy z jednej strony
I z drugiej tu strony widzimy zaczaski. I ściągamy właśnie ten nasz głośnik wraz z zasięgiem. Tak Wam mniej więcej pokazuję, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co tu chodzi. Tu jest zaczask i tu zaczask i ściągamy i zrywamy go. Oczywiście róbcie to delikatnie, by nie porywać zaczasków. Jeśli chodzi o wyświetlacz, tu jest w tym miejscu tasiemka od wyświetlacza. Wyciągamy tasiemkę i nasz wyświetlacz cały podwadzamy. Tu jest jeden zaczask z wyświetlacza i tu jest drugi zaczask, delikatny. I widzimy, jest to naprawdę bardzo proste. Jeszcze pokażę Wam tutaj demontaż głośniczka rozmów w tym miejscu. Demontujemy go w ten sposób, że tutaj przy samym końcu mamy tasiemkę. Rozmontujemy ją. Tam jest taki mini zaczask i wysuwamy. Tutaj w tym miejscu widzimy. I żeby sobie praktycznie ten głośnik wyciągnąć, odchylamy go na bok, do góry i wysuwamy. Teraz zajmiemy się powrotnym demontażem tego telefonu. Zakładamy nasz głośniczek na swoje miejsce, zapinamy naszą tasiemkę. I zapinamy ją na płycie. Jeśli nie posiadacie takich urządzeń, to będzie to troszeczkę dla Was uciążliwe, dlatego że to są narzędzia precyzyjne do takich prac właśnie i dłonią będzie Wam naprawdę bardzo ciężko, a nie mówię, że to nie jest do zrealizowania, bo przy odrobinie szczęścia na pewno Wam się uda. Teraz zakładamy nasz wyświetlacz. Założyć naszą klapkę i telefon został już poprawnie złożony. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na pozostałe moje filmy z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!